Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Transport Fever. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda nasz jeden z naszych starszych eksponatów, jeżeli chodzi o pociągi. Ten, który wcześniej podczepiłem mu takie starsze wagony osobowe. Za chwilę powinien wjechać pierwszy pociąg z narzędziami, bo to już troszeczkę ruszyło. O, jedzie. Widziałem go na trasie, więc oczekiwałem go. Pięknie. Pięknie się prezentuje. Nawet taki towarowy, który wjeżdża bezpośrednio na perony. Pomyślę później, czy zrobić tutaj dworzec towarowy, czy też nie, czy zostaniemy tak jak jest. Powiem Wam, dlaczego pokazuję Wam ten akurat pociąg, o ten konkretnie. Jednak się zatrzymałeś. Wymiękłeś. Dlatego, że... zaraz Wam powiem, dlaczego pokazywałem Wam tamten pociąg. Tutaj Wam tylko powiem, w tym mieście, ostatnim mieście, które podłączaliśmy w narożniku, do którego miały właśnie przyjeżdżać narzędzia, do którego dociera ekspres, linia regionalna z tamtej strony mapy oraz ta z 3 miast, którą właśnie widzieliście. Tutaj zrobiłem taki specjalny rozjazd, takie rozejście. Dlaczego tutaj nie krzyżują się bezpośrednio tory? Teren był tak pofałdowany, no męczyłem się z tym naprawdę dużo czasu. Też postanowiłem, że no nie będę Was męczył takimi nagraniami, bo odcinek w sumie zamknąłby się na tym, że żebyśmy tylko budowali, nic więcej. Tutaj w sumie nic się takiego nie wydarzyło, a cały rezultat mogę Wam pokazać. Rozjazdy zaczynają się mniej więcej tutaj. Tutaj jest już pierwszy wjazd z tej magistrali tych 3 miast. Tutaj będzie jeździł ten ekspres super, hiper szybki, ta nasza strzała, którą mamy tutaj w posiadaniu naszej firmy transportowej. No i tutaj będą wjeżdżały, rozjeżdżały, będą się po peronach. Wcześniej oczywiście, jak pamiętacie nawet z poprzedniego odcinka, te tory były zakończone tutaj. Kiedyś, jak budowałem ten dworzec, mówiłem, że po prostu rozwinę te rozjazdy. Następnie zrobiłem tutaj ciężarówkę, także przy okazji tutaj całkowitego, no, musiałem to przebudować po prostu, krótko mówiąc, żeby to tak wyszło jak jest. Udało mi się to zrobić, mam nadzieję, z fajnym efektem. Tutaj jest dość dużo linii autobusowych, chyba ze 3, jak nie lepiej. Tutaj także postanowiłem powiększyć ten temat tutaj dworca autobusowego. No, sami zobaczcie, no jest tutaj, jest ruch, naprawdę jest, tak? No, w tej chwili akurat nie ma, ale widać, że ludzie jacyś tam idą. Autobusy non-stop tutaj wjeżdżają, wyjeżdżają. Wcześniej była taka mała pętla, ten nasz prostokąt. On już po prostu nie spełniał swojego zadania. Tam ciągle się tłoczyły te autobusy. Tutaj wygląda to tak estetyczniej. Te perony są takie ładniejsze, no, elegantsze jest po prostu to miejsce. A wydaje mi się, że już tak duże miasto, widzicie, no, zasługuje jednak na trochę więcej niż zwykły taki prosty. Myślałem, że tutaj będę mógł ulepszyć, ale się nie da. Mam tutaj kilka takich przystanków. Tutaj są takie przystanki, dość estetyczne, ładne, starszego typu, nowoczesne, ale takiego starszego troszeczkę typu.
Tu taka futura, już wam pokazuję. Znaczy minimalizm, tak bym to nazwał bardziej niż futura. Ładny, ale minimalizm. Na zasadzie jestem przystankiem, budka taka wciśnięta w ziemię, kawałek plastiku zagięty i tyle, tak? Z szyberdachem, tak? A, coś w rodzaju szyberdachu. I tutaj taki no już, nie wiem, elegantszy, o, tutaj można to nazwać futurą, taki trochę szkła, no, nieźle to wygląda, powiem szczerze. Pomyślę o tym, żeby wymienić po prostu te przystanki. Czy będziemy wymieniać? Zobaczymy. No mamy w tej chwili 2014 rok w grze. Oczywiście te lata już będą teraz szły coraz dalej. Ja specjalnie grę trzymam odpaloną, w sensie już nie jest na pauzie. Co tutaj się pokazałeś? Dobra, to tutaj sobie zrobimy tak, że za chwilę tutaj wrócimy. Aha, to są nasze stare autobusy, pamiętacie je? Dobra, na razie będziesz jeździł. Na razie będziesz jeździł. A ja wracam do tematu tego pociągu. Dlaczego wam pokazałem pociąg i to akurat ten? Proszę bardzo. Ja mam tutaj taki pomysł i tak zrobię. Tutaj mam zamiar wybudować coś w rodzaju takiego parku starych naszych lokomotyw. Taki mam tutaj plan na to miejsce i mam nadzieję, że spodoba wam się mój pomysł. Ostatnio było w sumie teraz w niedzielę, czyli 8 września, było coś w rodzaju święta komunikacji, coś takiego. W różnych miastach były organizowane wejścia na zajezdnię. My sobie zrobimy coś podobnego w następnym, myślę, odcinku będzie już to gotowe, albo będziemy to przygotowywali. Ja dzisiaj zamierzam tylko powyprowadzać te tory troszeczkę, bo właśnie tamten pociąg, który widzieliście, i nasz pierwszy tutaj skład, który jeździ, zaraz niech go tylko znajdę. Gdzie jesteś, mój pierwszy składziku? Ta pierwsza linia to nie była ta linia, to była chyba ta linia. Królewski Brzeg. Tak, pamiętam, Królewski Brzeg. Nazywaliście tę linię? Pamiętacie? Ja ten pociąg nie był wymieniany właśnie. Nie wiedziałem w sumie, że będziemy budowali coś w rodzaju muzeum, ale jeżeli będę zabierał do muzeum, to właśnie cały ten eksponat. W ten sposób wymienimy tutaj skład. To znaczy zabiorę w całości to, co tutaj jeździ, tak jak to widzicie, w tej chwili, i nawet będzie się fajnie to prezentowało, myślę, w takim jako eksponat po prostu. Może tam jakąś później linię turystyczną zrobimy, zobaczymy. Ale ten cały eksponat razem z wagonami zamierzam zabrać właśnie w tamto miejsce, które wam pokazywałem. Myślę, że znajdę tutaj kilka takich perełek, które jeżdżą. Na przykład tutaj mieliśmy raczej same takie lokomotywy parowe, takie tematy. Także bym zabrał na przykład taki pociąg, prawda? Myślę, że lokomotywę, o której wam opowiadałem przez chwilę, lokomotywę, która ma taki, że tak powiem, węglarkę wbudowaną już w samą lokomotywę. Ślicznie to wygląda. No zobaczcie, jaki jest klimat. No, to wygląda jakby za ścianą był inny świat, nie? Tutaj parowce, takie rzeczy, a tam dalej tylko że akurat w tamtą stronę jeżdżą naprawdę nowoczesne maszyny przecież, tak? I myślałem właśnie o tym, żeby zlokalizować tamten park, tam gdzie wam pokazywałem, albo tutaj może ten park zrobimy.
Kurczę, no mam taki dylemat, powiem wam szczerze, bardzo, bardzo, bardzo duży. Y, no kurde, to miejsce też jest eleganckie na taki... Nie, tam będziemy robili. Chyba że napiszecie w komentarzach, że chcecie jednak przy tym mieście. Jeżeli będzie duży odzew i wszyscy faktycznie będziecie tak chcieli, to tak zrobimy. Jak tam idzie tam nasza ruda, czy nasza ruda prądzi, jeździ? No ładnie. Kochany, tobie już powoli trzeba wagonów doczepiać. O, kochany, to ja się nie spodziewałem tego. Jestem zmuszony dokupić ci jak najszybciej skład. Tylko poczekajcie. Dzisiaj taki luźniejszy odcineczek właśnie pod tytułem Zajmiemy się pociągami. Trochę mniej tego budowania. Oprócz takich prac przedmuzealnych. Jakim ty jesteś pociągiem, ja bym chciał zobaczyć. Różowy i masz 6 takich węglarek, tak? Jesteś różowym pociągiem, chyba takim. A dajmy, taki różowy będzie. Czemu nie? Tak od razu powiem, w komentarzach jedna osoba napisała, że no jak to są różowe przecież pociągi. Oczywiście, że są na świecie, szczególnie osobowe, które takie ekspresowe bardziej. No pewnie, że są. Specjalnie o tym powiedziałem, że nie ma, że czy oglądacie z uwagą, czy nie. Czy po prostu 1:1 powiedział, że nie ma, no to nie ma i już, tak? Tutaj damy ci raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dajmy nawet 8 i pojedziesz na tą rudę. Dobra. Da radę, żebyś wyjechał, trochę go przyspieszę. Zaraz go tutaj zawrócę, bo to jest ta stacja, na której będzie kończył przecież bieg. To jest zrobione. Tutaj przyjechałeś z funglem. Właśnie. Pokaż mi ten rozkład jazdy, bo będę mógł się przenosić dzięki temu pomiędzy stacjami. Aha. No powiem szczerze, radzi sobie ten węgiel całkiem nieźle. Jaką masz No produkcję ma super. Chłopie. Ja się nie spodziewałem. Nie. Deseczki jak? Pokażcie. Tu. No jest co zbierać na pewno. Tutaj jeżdżą te dwa ciapciągi. No ja myślę, że też jest nieźle. Bardzo fajnie jest. Tutaj mamy dopracowane. Tutaj chyba niczego nie dobudowywałem, o ile pamiętam. Tak było. Oczywiście powygładzałem tutaj te tematy. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda ten efekt. To ja robię takie rzeczy właśnie poza nagrywaniem, żeby was nie męczyć. Tutaj nie pamiętam, czy wam pokazywałem, czy wam nie pokazywałem. Wcześniej tory były puszczone troszeczkę z boku i nie pamiętam, czy w końcu pokazywałem wam, że to poprawiłem, czy nie. Jest poprawione, jest puszczone pod lotniskiem. Specjalnie tutaj bawiłem się tutaj z terenem. No widać ewidentnie, że tutaj roboty zostały wykonane. No mozolna to była, powiem szczerze, budowa, bardzo mozolna. Tutaj mamy tą autostradę, która prowadzi do tego miasta. W tym mieście też no widzę, że transporcik tutaj płynie dość elegancko. Nie jest tak źle. Tutaj są te malutkie takie autobusiki. Węzeł. Przejeżdża przez całe miasto. Widzę, że ludzie są, bo są. Jak ty autobusiku w ogóle jeździsz? Pełen jeździsz. Bardzo możliwe, że damy tutaj coś w rodzaju
jakiegoś możliwe Solarisa dłuższego, bo widzę, że zaraz jeszcze zobaczę taką rzecz. Wykresy, finanse. No, zaczęła ta linia zarabiać, tak? Daliśmy mniejsze. Te Solarisy tutaj, co ściągnąłem, mają wyskalowane fajnie te koszta. Koszta utrzymania, trochę lepszą robotę, bo wożą tych ludzi, prędkości są fajne, estetycznie bardzo wyglądają te autobusy już. Gdzie ta garść ludzi pędzi? Ja bym chciał wiedzieć. Gdzie wy w ogóle zamierzacie, chłopaki i dziewczyny, i kobiety, a przez budkę se przełażą? Kochani, tak się nie godzi. No ale dobra, skoro musicie, no to luz. Tutaj tak tylko troszeczkę, bo zauważyłem dziurwę, taką wyrwę. Ostatnio nie skomentowałem dziurwy, ktoś mi napisał, to dziurwy nie skomentowałeś? No czasami człowiek się powstrzyma, bo to tak też nie jest tak, że to tylko gra jest winna. To nie jest do końca tak, bo czasami po prostu teren jest tak ukształtowany, ktoś tak stworzył mapę, że to jest trochę mapy wina, trochę też i gracza, czyli moja, bo czasami ustawiam się w nieodpowiedni sposób albo próbuję coś wyrównywać w nieodpowiedni sposób, tak? Nie zawsze trzeba wyrównywać, czasami należałoby podnieść grunt. To nie jest tak, że to tylko jest wina gry i wina gry i wina gry. To nie do końca tak. Mówisz, że se chatę postawiłeś między tymi torami, tak? I ja bym chciał wiedzieć, proszę mi powiedzieć, jak się tutaj mieszka w ogóle jak się tam czujesz, nie wiem, nie boli cię głowa, nie przeszkadza ci w ogóle poranny ekspres, nie ma problemu, no i spoko, bo ci powiem, chłopie, że mieszkasz w sumie na torach, no, ci też, tych to za karę sadzają, ci co nie płacą czynszu, to ich wrzucają tutaj za karę i oni już po 2 miesiącach, nie, to my wracamy, będziemy płacić ten czynsz, dobra. Jest spoko. Wracamy z powrotem na grunt tutaj budowania naszego muzeum. Aby tutaj wprowadzić kilka modeli, ja bym jeszcze tak, zobaczyłbym, czym ja tutaj dysponuję. To bym tutaj wkleił, to by mogło się prezentować całkiem nieźle. Przy okazji mielibyśmy taką dużą lokomotywownię tutaj. Coś takiego. Tak? Byś chciał. Może nie podłączalibyśmy tego tak bezpośrednio? Teraz pytanie, czy ja dam radę ciebie? Nie, to już widzę, że będzie bez sensu. To już będzie bez sensu. Dobra, a więc skupię się po prostu tylko i wyłącznie na rozbudowywaniu tej infrastruktury i na pewno ustawię kilka światełek. Ja myślę, że ten pociąg, żeby ładnie się eksponował, jeden będzie postawiony, powiedzmy, w tym miejscu, coś takiego. Drugi na pewno będę chciał, abyś, to może takie starsze te tory dać? Dam stare tory, co se będę. Tak, i tutaj byśmy dali, tylko nie, no wyrównaj się normalnie do tego terenu, czy nie, czy to będzie za wysoko, o co chodzi. Jakbyś to widział. No i byś widział dobrze. Mówiłem wam, że ta magistrala ucieka w dół, nie? Mówiłem. Nic nie kłamałem. I tak to wygląda. Tutaj widzicie, że teren jest podniesiony ewidentnie. Opowiadałem o tym, jak tutaj walczyłem. Ponad 1,5 godziny. Naprawdę. I tak myślę, że nie zrobiłem tego jeszcze idealnie, ale to już jest inna rzecz.
Ja bym zrezygnował w ogóle, żeby to były elektryczne. Ja nie chcę, żebyś był elektryczny. Ja chcę, żebyś ty był... o kurde. Ja chcę, żebyś ty był starym torem. O coś takiego. Tak. I to by mnie tutaj interesowało. I teraz ten drugi, kolejny tor także bym wyciągnął, a więc w ten sposób. Coś takiego, żeby je troszeczkę podzielić, chociaż wiecie co? Zrobię je na równi. Na równi je zrobię. Dobra, niech będą na równi. Te słupki trakcyjne bym chciał wymienić. Damy radę? Daliśmy radę, ok. Tutaj bym jednak chciał, żebyś miał, żebyś potrafił mieć elektrykę. O, tak, żebyś potrafił i był elektryczny. O, coś takiego. I tutaj ustawię kilka lokomotyw. Po prostu lokomotyw zwykłych. Tutaj będą stały na pewno dwa składy osobowe. Te, które wam tutaj pokazywałem. Nawet wiecie co? To światło, ten sygnalizator. Tutaj i tak będzie jeździło raczej mało pociągów. Jeśli w ogóle będzie jakiś jeździł. Ja bym go postawił tutaj. Ja wiem, że to tak trochę blisko, ale to ma być ekspozycja. Ok. I to światło oczywiście, żeby dało się wyjeżdżać w drugą stronę. I tutaj postawimy pociąg mniej więcej o w tym miejscu. Coś takiego, tak myślę, że będzie dobrze. I teraz tak, co ja bym chciał? Ja bym chciał jedną taką rzecz zobaczyć. Tutaj nawet coś takiego. Ok. Bo tutaj będzie, jeżeli będzie stała, to tam jedna, może dwie lokomotywy i ten skład może towarowy. Zobaczę później, co mi się uda tutaj sprowadzić. I w następnym odcinku zobaczycie, jak to będzie już finalnie wyglądało. Nie będę was teraz trzymał, bo sprowadzenie tych pociągów to nie będzie tak, że ja je tutaj kupię i postawię. Nie będę nic takiego robił. Tylko realnie, tak jak to się robi w realności, w świecie normalnym, sprowadzę te pociągi. Po prostu tutaj przyjadą na kołach, staną i będą eksponowały siebie. Tak myślę, że tak będzie bardzo w porządku i będzie bardzo realistycznie i będziecie podziwiali dokładnie to, co budowaliśmy wcześniej. O, i ciebie tutaj nawet wiesz co? O, tutaj bym chciał, a ciebie bym dał o, tutaj. Czekaj. Jak to? Ja myślę, że spoko. Damy radę. To są tutaj tory, które będziemy potem obstawiać, czyli na tą stronę. A żeby na tą stronę wjechać, już widzieliście, że te tutaj nie działają specjalnie dobrze, te perony. No one są po prostu przelotowe. Ja tutaj zrobię, to jest tymczasowe, tak? Później to zlikwidujemy. Nie będzie tego w ekspozycji. To będzie tylko i wyłącznie nasz tor do tego, aby tutaj pociąg wjechał, mógł sobie zawrócić, odwrócić się po prostu i wjedzie w te dwa tutaj, które są
torami do ekspozycji z tej strony. Tutaj wygładzimy ten teren w miarę możliwości oczywiście, żeby to miało jakieś łapki i nóżki, żeby dało radę to oglądać później. I efekt zaprezentuję Wam w następnym odcinku. Tak sobie myślę, że będzie dobrze. No i dobrze. W takim razie to jest zrobione. Tutaj wszystko prądzi. Jeździ, skacze, śmiga. Ty w sumie mógłbyś zrobić o tak. Siema. Jak tutaj z produkcją jesteś? No ruda dojeżdża, węgiel nie bardzo, co? Na tej rudzie ja im dam trochę więcej tych wagonów, no bo to się powoli już mija z celem. Damy wam trochę więcej, damy wam więcej tych wagonów. Ile więcej? Wymiana, pokaż. Taka ciuchcia. Niech to jeździ tam sobie różowe, tak jak chcieliśmy. Te 120. Wiecie co? Damy różowe wagony, tak. Dobra, będzie się wyróżniało. Rudę i damy im 8. To jest 8. Tak, dobra. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I to bym chciał, żebyś wymienił teraz, w tej chwili. Ładnie się to prezentuje, ta zajezdnia tutaj. Aha. Zobaczcie, no to naprawdę daje radę, to ładnie to wygląda. Obawiałem się, że będzie tak źle wyglądał ciopąg towarowy. On dość elegancko się prezentuje. No nie spodziewałem się takiego efektu. Nawet ładnie to wygląda, naprawdę. Będziemy plastik budowali, bo będziemy mieli do zrobienia nie narzędzia, tylko maszyny tym razem. No i co, źle to wygląda? No sami zobaczcie. Ponadto to powinno się, myślę, znaleźć na pewno w muzeum. Zobaczcie. Ja nie wiem, czy jesteście w stanie sobie przypomnieć, w którym odcinku dawaliśmy taką lokomotywę, ale na pewno lata były około tam 50 czy tam 40 roku, tak? To wygląda tak, jak wygląda. Specjalnie Wam to pokazuję. No i sobie wyobraźcie, że taka maszynka potrafi się rozpędzać do 140 tak, km na godzinę. I w czym ona jest gorsza od maszyny, która jeździ w dzisiejszych czasach, powiedzcie mi. Te maszyny są w stanie, jeżeli chodzi o osobowe tematy, nagrzać wagony i tak dalej, tak? Jeżeli ma zamontowanie, jeżeli jest wyposażona w taki sposób, by ogrzewała wagony. No i w czym ona jest gorsza? Bo co, bo kopci, tak? Aha. Okej. Coś jeszcze? W ogóle fajny taki wyścig wyszedł, niechcący. Zupełnym przypadkiem. No po prostu to po prostu wygląda świetnie, elegancko, naprawdę ładnie. Stój. Stój, koniec jazdy. Jakiś ciapciąg. A, ciapąg jedzie. Ciapąg jedzie. Dawaj ciapąg. Kurde, ciapąg. No i co? I to jest ta nasza pierwsza część mapy. Zobaczcie, te pociągi cały czas tutaj jeżdżą. Jeżdżą, funkcjonują, tak?
Tam płaczą, krzyczą co jakiś czas, wymień mnie, wymień, mamy dość. Traficie do muzeum, naprawdę jesteście pięknymi lokomotywami, to są wspaniałe eksponaty, kurde. Nie, tak, ja naprawdę tutaj przejrzę dokładnie tą mapę poza odcinkiem, nie będę was przecież męczył tyle czasu i powiem wam, bierę to, naprawdę. Bierę to do muzeum, przejrzę calutką, tak jak mówię. Tak, i tak zrobimy. A sentymentalną dzisiaj sobie zrobimy podróż, myślę. Tak sobie myślę, tylko niech ten ciapciąg pojedzie bardziej, proszę bardzo. Jaka maszyna pojechała. Kurde, to się naprawdę fajnie prezentuje, tak? No zobaczcie. Pamiętacie? Ostatnie miasto na linii brzegu? Uwaga, uwaga, proszę Państwa, na stację wjeżdża pociąg Stoczniowiec, linii Królewski Brzeg. Świetna lokomotywa, świetny pociąg. I tym pociągiem dzisiaj się przejedziemy. I ma chętnych cały czas ma chętnych. Ma pełny zestaw, dlatego też go chcę wymienić, bo on się do pełna ładuje. Popatrzcie sobie tutaj w okno, po lewej stronie. Dobra, kochani, na dzień dziś to będzie wszystko. Muzeum dokończę, pokażę wam oczywiście jaki jest tego efekt. W następnym odcinku pewnie zaczniemy już plastiki. Pokażę wam także samochód, który rozwozi narzędzia. Chciałbym, żebyście zostawiali jak najwięcej komentarzy, bo to rozprowadza film, rozpowszechnia przynajmniej, ale przede wszystkim łapki, które pokazują to, czy robię coś dobrze, czy robię coś źle, wasze opinie, no bo jeżeli robię coś źle, to chciałbym to wiedzieć. Napiszcie mi. Jeżeli tego nie zmienię od razu, to zmienię to z czasem. Nie wszystko się dzieje od razu. To tyle ode mnie na dzisiaj.